Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture, a dzisiejszym moim gościem jest Maciej Korsan, speaker, wydawca, autor takiego kursu jak WTF Frontend, a także UI developer. Maciek, dzięki, że zgodziłeś się przyjść na kanał. Może powiesz parę słów o sobie. Siema, dzięki za zaproszenie. Fajnie się zobaczyć po kilku latach. Fun fact, studiowaliśmy na jednym roku i później kontakt się urwał i nagle teraz się widzimy na YouTubie. Tak, no więc tak, jestem Maciek, jestem z Białegostoku i tak jak Marcin wspominał, na co dzień zajmuję się głównie UI developmentem i niekoniecznie w takim ujęciu już reactowo około JS-owo frameworkowym, tylko bardziej w technologii Ruby on Rails z frameworkiem Hotwire i takimi rzeczami jak Turbo. Gorąco polecam zainteresować się, jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, nie widzieliście. Jest to totalnie inne podejście do frontendu niż to pewnie, z którego większość oglądających ten kanał korzysta, więc fajnie też zajrzeć czasem do innych baniek. No i tak jak też Marcin wspominał, jestem speakerem, wróciłem ostatnio na konferencję i będzie można mnie w najbliższym czasie zobaczyć w Krakowie na konferencji FutureConf. Tam będę opowiadać o moich eksperymentach muzycznych z JavaScriptem. O, fajnie. Ja pamiętam twoje jedno z prezentacji właśnie, gdzie tam chyba, no, nie pamiętam, napisałeś aplikację czy coś takiego, która grała, czy tam jakieś dźwięki odtwarzało, coś takiego było. No, chyba... Tak, zrobiłem kontroler, znaczy wykorzystałem kontroler MIDI do tego, żeby grać Chromem Krzysia Krawczyka i Daft Punk na jednej konferencji, tak. No, takiego, tego. No, bardzo mi zapadała w pamięć, bo było coś takiego nieoczywistego, no i takiego rozrywkowego. Tak, tak. Właśnie to jest moje podejście właśnie do frontendu, rozrywkowe Mm. bardziej niż programistyczne. Mhm. Mhm. I ty chyba wtedy używałeś Web Audio, nie? W tym, znaczy w sensie te Web Mhm. MIDI w tego. Mhm. Tak, 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 tak. No, Web Audio API, no. dokładnie. Mhm. Dobra, a dzisiaj sobie akurat nie będziemy rozmawiać o Web Audio czy tam jakichś nowych standardach, ale porozmawiamy sobie o tej Tailwindzie. I to, co jakbym chciał uzyskać może na koniec naszej rozmowy, to nie wiem, czy się zgodzimy, czy po prostu dojdziemy do jakiegoś konsensusu, ale może byśmy przedyskutowali, czy poruszyli takie tematy, jak, czy kiedy może wybierać Tailwinda. Bo właśnie porozmawiamy sobie o tej bibliotece. Maciek też wydałeś, z tego co kojarzę, u Maćka Nisarowicza tam taki kurs chyba krótki. Oni Dev tam... Bytes o Tak. Tailwindzie, tak. Taki Mhm. wprowadzający, nazywa się Od zera do bohatera. No i tam w tą trochę ponad godzinę przechodzę od takich bardzo podstawowych rzeczy po takie trochę bardziej zaawansowane. Nie? Więc Mhm. Tailwinda znam dość dobrze i korzystam z niego prawie od początku, od kiedy wyszedł. Miałem to szczęście, że firma, w której ja wtedy pracowałem, też szybko adoptowała nowe technologie i Tailwind dość szybko tam skoczył i już jakoś mi i został jako taki mój Mhm. defaultowy sposób sterowania rzeczy. Mhm. No to z mojej strony teraz użyłem Tailwinda w drugim projekcie, w poprzednim, do którego dołączyłem, że był Tailwind. Nawet mi się spodobał, więc zdecydowałem teraz użyć go w aktualnym projekcie, ale no też widzę wady i właśnie może od tych wad bym chciał zacząć. I jak dla mnie taką największą wadą tego Tailwinda i ja tu mówię powiedzmy też z takiej określonej perspektywy, bo ja pracuję w Software House i my robimy może nie taśmowo, ale po prostu według powiedzmy jakichś standardów, bo chcemy dostarczyć oprogramowanie powiedzmy w miarę szybko, nie? Dla klientów Mhm, i nikt nie będzie powiedzmy, znaczy zdarzają się takie projekty, że nie wiem, my robimy coś bardzo customowo, nie? Ale bazujemy na przykład, nie wiem, na material designie bardzo mocno, nie? Dla mnie największą wadą tej Tailwinda jest to, że nie jest design systemem. Czyli teraz ja po prostu biorąc, czyli to jeszcze samo w sobie nie jest wadą, nie? Bo jak ja rozumiem, to Tailwind powiedzmy ma zastępować albo SASy, albo CSS i JS, nie? Czyli w sensie taki był chyba jeden z głównych zamysłów. No i pod tym kątem myślę, że jest ok, tylko problem jest taki, że nie ma sensownego design systemu do Tailwinda, nie? Bo na przykład jest mhm, mój, no ale mój działa z CSS i JS, nie? Jest mój base, ale mój base z kolei nie ma jeszcze wszystkich kontrolek, nie? Więc a zrobienie samemu design systemu to jest no, kilka miesięcy generalnie roboty, nie? I teraz jak ja mam na szali do wyboru mój, który skonfiguruję w dzień czasu, Tailwind, które podstawowa konfiguracja jest jakieś, nie wiem, 2 tygodnie, przy czym nie będziemy jeszcze mieli podstawowych tych bazowych kontrolek, coś będzie trzeba dopisać, więc koniec końców spędzimy prawdopodobnie kilka miesięcy nad tym, nie? No mhm. i teraz Dobra, to moje może, pytanie. może trochę. Dlaczego miałbym No, to no. wybrać, nie?
Dobra, bo bardzo dużo wątków się pojawiło. Zacznijmy od tego, czym Tailwind nie jest. I tak jak wspomniałeś, Tailwind nie jest w ogóle żadnym design systemem. Może być często mylony z czymś, co się nazywa Tailwind UI. I Tailwind UI, i teraz chyba twórcy Tailwinda robią jeszcze jedną rzecz, która jest takim jakby design systemem czy zbiorem gotowych komponentów. To się chyba nazywa Catalyst, jest do Reacta. Z tego co widziałem, to jest, mówię, nie siedzę teraz bardzo mocno w tym świecie, więc nie śledzę tego aż tak mocno, tej części. Natomiast sam Tailwind sam w sobie dla mnie jest to system pisania CSS-ów w trochę inny sposób, niż byśmy chcieli robić swoje pliki. Więc to są jakby totalnie dwie różne rzeczy. Jakby rzeczy gotowe, o których wspomniałeś z Material UI, to jest jakby jedna rzecz, a Tailwind to jest po prostu sposób pisania stylów. To nie jest żaden zestaw komponentów, to nie jest żaden gotowy design system. I oczywiście, jeśli chcesz coś szybko postawić, to możesz skorzystać czy z jakiegoś Anta właśnie, czy z MUI wspomnianego, Bulmy, jakichś innych rzeczy, które są na rynku i wtedy możesz sobie z tych klocków bardzo szybko składać. Natomiast to jest jakby, Tailwind jest totalnie niezależny, jeśli chodzi o technologię. I teraz jeśli ja mam projekty, nawet z aktualnej mojej pracy, w którym mamy miks na przykład Reacta z widokami, które są robione w Railsach. I chcemy, żeby to wszystko wyglądało tak samo, no to już sobie nie skorzystamy z tych gotowych rzeczy, które są w tych komponentach, w wspomnianych paczkach, no bo tego nie uruchomimy w Rails, nie? Możemy sobie pokopiować jakieś klasy, ewentualnie jakieś zewnętrzne pliki ze stylami i tak dalej, ale się robi zabawa. Więc Tailwind w tym momencie jest dla nas taką przezroczystą warstwą pisania stylów, którą możemy zaaplikować do dowolnej technologii. Jeśli mamy kilka takich samych projektów albo bardzo podobnych, możemy te po prostu konfiguracje Tailwinda sobie przerzucić z jednego do drugiego, czy całe komponenty też przerzucać z jednego do drugiego, bez budowania wielkiego drzewa zależności, nie? Więc to jest jakby z takich plusów. Ale jeszcze wracając do tego pisania stylów, Tailwind zdejmuje z nas, to jest taki duży zarzut zawsze, że no dobra, Tailwind to jest tam po prostu jeden wielki plik ze stylami, wszystkie te klasy tam są wygenerowane i tak dalej, co jest nieprawdą, bo raz, że on po prostu skanuje pliki naszego projektu po to, żeby znaleźć te klasy, które mu pasują i wtedy wygeneruje plik, który będzie tylko zawierał te klasy, których używamy, a dwa, no nie wymyślamy sobie tych nazw. Nie musimy w ogóle myśleć o nazwach klas, co było zawsze wielką bolączką, powstawały jakieś BEM-y czy inne systemy nazywania tych klas, które później powodowały to, że mamy jakieś wielkie zagnieżdżenia, problemy ze specyficznością. Masę rzeczy Tailwind w ten sposób rozwiązuje, no bo po prostu piszemy style, fajniejsze style inline, mówiąc w skrócie, nie? Więc to jest to. Natomiast, no, tak jak wspominałeś, żeby to zrobić w jakiś taki fajny sposób, no to na pewno potrzeba trochę czasu, żeby wdrożyć jakiś design, tak? I zrobić sobie design system, ale moim zdaniem, tak jakby z mojego doświadczenia, posiadanie własnego design systemu, który stworzyliśmy sobie sami, jest lepsze w dłuższej perspektywie niż korzystanie z jakiegoś gotowego zestawu paczek. Na przykład mam projekt, w którym odziedziczyliśmy Anta, który był na początku wdrożony po to, żeby bardzo szybko zbudować właśnie jakiś tam panel administracyjny, no ale później klient chce, dobra, to chcemy, żeby to wyglądało trochę inaczej i już zaczynają się schody w tym momencie, bo mamy mieszankę i właśnie już teraz Tailwinda z tym Antem i tego Anta musimy wyciąć gdzieś w pewnym momencie, więc to się robi jakby ta komplikacja, plus te wszystkie rzeczy związane z aktualizacją tych paczek, nie? Jakby cały czas musimy pilnować, żeby to było gdzieś tam poaktualizowane, wyjdzie nowa wersja, złamie się jakaś wersja i trzeba później kombinować. Więc tutaj jakby zawsze jest, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Nie, Tailwind nie jest moim zdaniem jakimś super rozwiązaniem do wszystkiego, ale dla mnie jako UI dewelopera, który wdraża dużo customowych designów, jest w tym momencie najwygodniejszym, najlepszym sposobem pisania stylów. O. Okej. Co do wygody, to jeszcze bym wrócił, bo też mam Mhm. zastrzeżenia, a to może za chwilę, bo jeszcze tak poruszyłeś to, że na przykład po jakimś czasie design system jakiś, obojętnie jaki może powiedzmy być nie okej. I tak to jest prawda, nie? Tylko, że wiesz, to też powinno się odpowiedzialnie trochę decyzję podejmować, nie? No bo teraz, jeżeli dla klienta powiesz, że dobra, teraz spędzimy 3 miesiące klepiąc customowy design system i później możemy zacząć dewelopować aplikację, albo możemy wziąć coś nowego, ale jeżeli później będziesz chciał jakieś customowe rzeczy, no to po prostu będziemy musieli spędzić na tym czas, może nawet więcej czasu po prostu i to przypisać, nie? I teraz, no, wiesz, taki klient będzie mógł sobie wybrać, nie? No my bardzo często, wiesz, jak mamy, no teraz jest taki przykład, projekt Fixed Price, no to jak mamy, wiesz, z góry określony budżet, to my nie możemy sobie pozwolić na naklepanie całego gdzieś tam wielkiego design systemu, nie? Ja na przykład trochę liczyłem, że użyję tych komponentów mój base, ale
No, na razie po prostu to jest trochę zbyt w powijakach, nie? Dużo komponentów, które my byśmy potrzebowali, na przykład drzewa, no to oni jeszcze nawet Mhm. nie mają w planach, kiedy po prostu to przyniosą. No i rozumiem, nie? Bo na przykład to napisanie komponentu dobrego, tak powiedzmy drzewistego i największy problem, powiedzmy, w robieniu własnego design systemu, to wydaje mi się, że jest wsparcie dla tych osób niepełnosprawnych, nie? Czyli te AAA, nie? Więc Mhm. jeżeli bo z tym to i właśnie systemy typu MUI i tak dalej, no to one robią tutaj świetną robotę. I naklepanie I tak, czegoś i nie, takiego bo właśnie z samego. Antem mieliśmy teraz problem taki, że właśnie Ant, gdzie była starsza wersja i był totalnie Aha, nie okej. user-friendly, nie? I mieliśmy problem, trzeba było i tak to poprawiać, więc Okej, to no nie dobra, jest no to jakby... Tylko mówię, to jest okej, no cały czas to dyskusja o tym jakby gotowe komponenty, a tak, Tailwind, tak. który nie jest w żaden sposób gotowym komponentem, to jest po prostu system pisania stylów, nie? Więc tutaj Tak, 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 to tak jak rozumiem, przychodzi do tylko ciebie klient i wiesz, jakby masz określony budżet, no to pewnie, nie? Jakby mówisz mu, możemy, to będzie tyle kosztował designer, tyle coś tam, coś tam, coś tam, wdrożymy ci, to będzie wyglądało dokładnie tak, jak chcesz i tak, jak ten designer to narysuje, natomiast no, jeśli masz mały budżet i chcesz szybko coś wypuścić, no to pewnie jedziesz w gotowce i później ewentualnie się decydujesz na dalszy rozwój. To jest jak najbardziej okej podejście, nie? Tak, tak, wiesz co, tylko ja tyle o tym mówię, bo teraz prawdopodobnie miał drugi raz wybierać się do tego projektu, to mnie wybrał Tailwinda, nie? Więc chciałem po prostu jakby, nie wiem, osoby, które nas będą słuchały, uświadomić, że Tailwind to nie jest, powiedzmy, gotowym takim rozwiązaniem, że weźmiesz i jest po prostu wyjęty z pudełka i w 2 dni postawisz po prostu całą aplikację, nie? No do tego trzeba masę czasu spędzić na tworzeniu po prostu tego design systemu, albo no są płatne, nie? Bo ci twórcy Tailwinda, nie pamiętam, jak to się nazywa, te Tailwind UI czy Tailwind coś UI. takiego. Mhm. Tak, no ale Tak. za to musisz zapłacić, nie? Więc też Mhm. pytanie, czy klienci będą po prostu za to płacili, nie? Więc tutaj trzeba Końcowo mi być się bardziej to świadomym. opłaca, nie? Mhm. Zapłacić za te nawet gotowe i później mieć możliwość kustomizacji, bo w jednym projekcie tak mamy, że faktycznie z Tailwind UI mamy brane rzeczy, które później tam lekko modyfikujemy, co modyfikacja tych rzeczy też jest bardzo prosta, bo te komponenty składają się po prostu z tej długiej listy słynnej klas i możesz sobie dowolnie tam kolory, wszystko podmienić bardzo szybko, nie? Więc to jest mega, mega wygodne. No ale tam z jakimiś innymi, no to wiadomo, może być clash taki, że no po prostu nie będzie to kompatybilne ze wszystkim, nie? No, to tak jak Mhm. zwykłe pisanie stylów, tak samo, nie? Mhm. No tak, ale właśnie, czemu ja mam wybrać Tailwinda, a nie na przykład, nie wiem, CSS Modules czy Sasa? Mhm. SAS dla mnie już jest martwy ogólnie. Tak jakby bardzo dużo rzeczy, które SAS kiedyś oferował, które były super, albo już są po prostu w samym czystym CSS-ie, albo już są po prostu niepotrzebne, nie? Jeśli chodzi o SASa, no to musisz cały czas wymyśleć nazwę klas. I to jest największa bolączka, jeśli chodzi w ogóle o całe programowanie, jak wiemy, wymyślanie nazw. Czy to ma się nazywać box, czy small box, czy tutaj myślnik, czy podkreślenie, czy 2 myślniki i nagle musimy trzymać się jakiejś konwencji. Później ktoś przychodzi nowy do zespołu i ta osoba już ma problem z tą konwencją, bo nagle ta zawsze pisała inaczej i już zaczyna się coraz większy chaos. Tailwind narzuca nam z góry sposób pisania tych klas i tutaj mamy no, sztywne ramy, nie możemy sobie, czy możemy tworzyć swoje klasy oczywiście, ale wtedy wracamy do problemów, które Tailwind miał rozwiązywać. Ale jeśli tego nie robimy, albo robimy to w odpowiedzialny i raczej niedomyślny sposób, no to wtedy po prostu mamy określony sposób pisania tych klas i musimy cały czas z tego sposobu korzystać. I to jest bardzo spoko, więc ten problem się rozwiązuje. No i to, tak jak mówiłem, działa z każdą technologią. Sam Mhm. ten skrypt, który skanuje nasze pliki w Tailwindzie, no on jest głupi. Te nazwy klas nie muszą nawet się znajdować w żadnym atrybucie klas, czy class name, czy gdziekolwiek, nawet jak masz w tekście gdzieś napisany tekst myślnik red 500, to taka klasa zostanie wygenerowana. To z takich ciekawostek, więc Tailwind jest w ogóle głupi, jeśli chodzi o technologię. Jeśli wyjdzie nowy framework do robienia stron, który będzie miał totalnie inny sposób zapisu klas, nie ma problemu, Tailwind to już obsługuje od razu. Mhm. CSS in JS no jest spoko, ale tak jak sama nazwa wskazuje, działa w JavaScriptie, więc tutaj mamy już ograniczenie, jeśli chodzi o technologię. Fajne tam są te ograniczenia scope'u i tak dalej, tylko no to też jakby możemy sobie przerzucać wtedy te komponenty między projektami, jest ok. Natomiast jeśli sprawnie piszemy Tailwinda, to mamy to samo, nie? Bez żadnego dodatkowego, czy mniej popularnego, powiedzmy, też sposobu pisania stylów. Też poziom wejścia w Tailwinda, jeśli znasz jakby same własności CSS, nie jest wysoki.
W przypadku tych innych frameworków trzeba trochę to porozkminiać, zakumać, okej, dobra, tu muszę jakiś obiekt zrobić, tu muszę, tu jakieś kropki nagle się pojawiają w tych stylach, Mhm. o co chodzi, nie? Więc tutaj też jest sama kwestia też tej popularności, nie? I jakby dostępności osób, które programują, które znają albo będą w stanie wejść dość szybko, nie? Ja też pracuję Mhm. dużo z zespołami backendowymi i backendowcy też to łapią, nie? To nie jest tak, że to jest jakiś dla nich problem. Dużo większy problem mają z Reactem, z jakimiś takimi rzeczami, natomiast kiedy mamy tutaj po prostu klasę i klasa mówi ci jasno, co to robi, widzisz sobie px4 i musisz, to jest padding w poziomie 4 jednostki terminowe, czyli 1 rem, 16 pikseli w większości przypadków, to już widzisz po prostu, czytając ten kod, widzisz, jak to będzie wyglądało. W momencie, jak masz jakieś tam styles, kropka, coś tam, to musisz i tak wejść do albo innego pliku jeszcze, żeby zobaczyć, co dokładnie tam jest, jaka jest tam regułka napisana, albo no, po prostu w pewnym czasie też się oswajasz w projekcie i wiesz już, nie, że tam masz styles, jakiś tam heading, coś tam, to będzie taki i taki, nie? Więc to też jest oczywiście wygodne. Kwestia właśnie tej konwencji tak naprawdę i tego, co zespół, co dana osoba chce pisać, nie? Mhm. Znaczy wiesz, to samo możesz osiągnąć używając REMów, nie? Po prostu w całej aplikacji by default i też będziesz miał, powiedzmy, wszystko Tak. wyskalowane dobrze, nie? To tak, to jeśli chodzi o skalowanie, tak, to tak. Natomiast jeśli chodzi o pisanie, no to już niekoniecznie, nie? To już właśnie mówisz, to nawet w tym CSS in JS musisz te nazwy też jakoś określić. Nie masz narzuconych z góry, nie? No tak, ale masz CSS modules na przykład, nie? I możesz sobie, wiesz, Mhm. teraz pliki importować, powiedzmy, kontekstowo. I to No ci tak. rozwiązuje problem nazw, nie? Więc no, czemu dalej, powiedzmy, na przykład, jeżeli mam CSS, nie wiem, czy to działa na przykład z Railsami, nie? Czy da to się skonfigurować, nie? Bo na frontendzie, no to wiadomo, da się to skonfigurować, wtedy masz po prostu klasy kontekstowe i nie musisz po prostu wymyślić tej klasy, nie? Możesz po Mhm. prostu sobie nazwać jakoś i będziesz miał z tego tokeny generyczne, nie? Tak, E, tak. No. mm, Nie robiłem tego w Race'ach, więc nie wiem, czy to jest wspierane jakkolwiek. Znaczy pewnie da się to skonfigurować, ale mówię, nie działałem, nie miałem nigdy w projekcie tego produkcyjnie. Więc bo to mhm, jedyne, co wiem o CSS Modules, to, że są i mniej więcej jak działają, natomiast sam nigdy nie widziałem tego na produkcji, nie? W tych projektach, w których się okej. teraz obracam. Więc też ciężko mi tutaj zbijać jakieś argumenty, natomiast Mhm, no tak, ta izolacja to też jest problem, z którym mają ludzie problem, czyli specyficzność i to, że tu sobie taką klasę stworzę, tu mam tak samo nazwaną i teraz reguły z tą się mieszają i jest problem, nie? Więc tutaj wydaje mi się, że CSS Modules fajny jest tak jak w tym temacie, w którym mówimy, czyli w tych design systemach i w komponentach, czy możesz sobie wziąć komponent z innego projektu i nie będziesz miał konfliktu, nie? mhm. Że będzie cały czas tak samo wyglądać, to pewnie spoko. No tak, ale to właśnie Tailwind jakby nie styluje wszystkiego. Są case'y, w których musisz i tak napisać CSS-y, bo on po prostu tego nie wspiera, nie? Na przykład? E, Kurczę, wiesz co, musiał kompa otworzyć, mieliśmy przykład, No. jakieś animacje, Aha. odnoszenie się do, nie wiem, child parent, gdzieś, mieliśmy jakieś kilka takich po prostu case'ów, gdzie Mhm. musieliśmy po prostu albo własne tokeny popisać, albo napisać w ogóle po prostu klasy CSS-owe, bo nie, czegoś tam nie wspierał, nie? Znaczy, to były takie wyjątki, bo tam, nie wiem, mieliśmy, nie wiem, 2-4 przypadki może po prostu na to, Mhm. Jasne. no ale mimo wszystko, nie? Tego jakby, to nie jest tak, że wspiera jakby wszystko, czy to wszystkie Bardzo właściwości dużo wspiera CSS-owe. i coraz więcej. Znaczy, inaczej, nie spotkałem się z czymś, czego nie dałem rady zrobić bez Tailwinda za bardzo. Może były faktycznie jakieś tam jedne przypadki, gdzie musiałem kawałek customa dopisać, ale to nie jest problem, bo to jest jeden kawałek, nie? Który Mhm. i tak gdzieś musiałbym napisać, więc to nie jest jakiś tam duży problem, jeśli chodzi o wspieranie jakichś tam grupowania rzeczy czy reakcji na to, na stan rodzica, powiedzmy, to bez problemu można to robić i naprawdę bardzo zaawansowane rzeczy. W samym Tailwindzie, nawet w tych w klasach, tych takich kwadratowych Mhm. No wiem, ale właśnie, nawiasach. to strasznie komplikuje po prostu to, nie? Czy w sensie w CSS-ie to ja bym, wiesz, napisał sobie prosty kod, a teraz w Mhm, Tailwindzie muszę pisać jakieś nawiasy, które jak dla mnie ta składnia po prostu jest strasznie skomplikowana, nie? I mhm, właśnie to przeszedł trochę do jakby drugiej wady, która jest dla mnie, bo wspomniałeś o tych inline'owych stylach, nie? Dla mnie mhm, inline'owe style są wadą, znaczy w sensie, bo musisz w jakiś sposób rozdzielić jeżeli mówimy czysto o frontendzie, nie wiem jak jest w twoim wypadku, ale musisz jakoś rozdzielić na komponent, który będzie
czysto prezentacyjny, nie? Czyli będzie powiedzmy jakiś taki dump i miał tylko style, na komponent, który będzie miał logikę, nie? No i teraz jeżeli masz nawalone 50 znaczników w jednej klasie, nie? No to zamiast ja mieć powiedzmy jakieś tam, nie wiem, klasę typu container, button czy cokolwiek, to ja mam pierdolnik, nie? I teraz albo muszę to wynosić do jakiejś zmiennej, żeby po prostu ten kod był czytelny, żebym wiedział w ogóle, co się tam dzieje, nie? No, czyli znowu nie rozwiązujemy tego, znaczy rozwiązujemy problem nazewnictwa, ale wprowadza nowy, taki, że ja teraz muszę jakby na siłę jakby zmieniać kod w taki sposób, żeby był czytelny. Okej, kumam ten zarzut. Teraz wychodzę na wielkiego obrońcę Tailwinda, ale kumam ten zarzut, nie? Natomiast możesz albo zrobić sobie po prostu prosty komponent, zamiast robić, albo zrobić klasę button po prostu w warstwie komponentów, bo masz normalnie warstwy też, Tailwind wspiera w tym swoim takim bazowym pliku, masz tę dyrektywę małpa layers i możesz tam sobie wpisać komponenty i możesz sobie tam zrobić po prostu .button i za pomocą apply Tailwindowego wypisać sobie te klasy, które mają być zaaplikowane i po prostu wtedy używać class name button. Nie ma z tym żadnego problemu i przy takich najczęściej używanych komponentach często się to stosuje. Albo po prostu robisz komponent button, który ma już te klasy w środku i już w tym takim, na tym poziomie, gdzie ten button jest wykorzystywany, nie musisz tego wpisywać, nie? Po prostu bierzesz sobie komponent button, który ma w środku button i klasy, które musi mieć, nie? I to już wtedy, czy robisz sobie po prostu komponent kontener, nie? I sobie robisz tam te klasy wszystkie w środku, żeby tę czytelność kodu zwiększyć, albo sobie instalujesz wtyczkę do edytora, która ci te klasy zwija, bo takie też są i wtedy masz jakby też jest to jakoś rozwiązane, bo jakby duży zarzut do Tailwinda to jest to właśnie, że te klasy po prostu tam potrafią rosnąć, ten atrybut klas do wielu nawet linijek czasami, no ale to można po prostu, mówię, jeśli to jest powtarzalna rzecz, to po prostu to wynosimy do tego głównego pliku z CSS-ami, do warstwy komponentów i tam sobie wrzucamy po prostu właśnie klasę button czy klasę container. Kontenery zresztą w Tailwindzie są też budowane, można je customizować. I możesz mieć klasę container, która będzie miała już te marginesy, właśnie to wyrównanie się do środka, paddingi odpowiednie, maksymalną szerokość, to już jest, nie? A jak chcesz sobie skustomizować, to sobie w konfigu po prostu zmieniasz pod projekt i to działa. Więc takie rzeczy są jak najbardziej do rozwiązania. No tak, ale jeżeli to wrzucimy jako, wiesz, globalną klasę, no to znowu mamy problem z nazwami, nie? Znaczy wracamy do po prostu... Tak, znaczy, no to, raz, że to nazw, nie? Unikalności nazw. Tak, a później możemy mieć coś takiego, że będziesz miał, ściągniesz sobie jakąś inną paczkę, która też będzie miała klasę button, jest problem. Tak, i czy wiesz, z tym nie masz tak dużego problemu, jeżeli powiedzmy jakiś tam, nie wiem, jeden element ma tych, nie wiem, 20 klas, nie? Ale właśnie, jak my stylowaliśmy komponenty typu button, stalk i tak dalej, nie? No to praktycznie każdy z tych elementów miał po jakieś 10 czy kilkanaście znaczników, nie? Więc koniec końców musieliśmy to, wynieśliśmy się sobie do osobnego pliku styles jako zmienną CSS-owo i po prostu nazwami to nazwaliśmy coś ale klasy, nie? Zrobiliśmy. No ale skoro takie rzeczy musimy robić, tak, skoro musisz stworzyć zmienną i ją jakoś nazwać, no to znowu wracamy do tego, że Tailwind do końca tego nie rozwiązuje problemu, tak? I znaczy w sensie jakoś rozwiązuje, ale wprowadza ci nowy problem, bo jakby największa zaleta CSS-ów, czy tam SAS-ów, czy czegokolwiek tam weźmiemy, to według mnie jest taka, że masz separation of concerns, nie? Czyli ja mam teraz bardzo prosty komponent, który czytając sobie nazwę klasy, wiem, że to jest tam jakaś klasa button, container i tak dalej, mnie za bardzo nie obchodzi, jak ona robi, nie? Ja jestem zainteresowany, co ten komponent robi. Nie będę chciał sobie pójść i go pozmieniać, no to pójdę sobie do CSS-ów i pozmieniam, nie? No i Tailwind niestety jakby nie rozwiązuje tego problemu, bo masz teraz wszystko wymiksowane, nie? Masz komponenty, które i mają logikę, i mają prezentację, i teraz musisz jakby od nowa, jeżeli pracowałeś z CSS-ami, to już wypracowałeś pewne, powiedzmy, schematy, nie? Jak z tym pracować. Teraz wsiadając do Tailwinda, no musisz od nowa jakby sobie wypracować nowe modele pracy z tym. Tak, no to jest podejście to utility first, które prezentuje Tailwind, no jest, wymaga trochę zmiany przestawienia mózgu, nie? No mój mózg już się tak przestawił po tych kilku latach, że teraz, kiedy mam pisać zwykłe CSS, to mam problem, bo zapominam nazw własności, nie? I kiedy nagrywałem swój kurs, to też miałem takie,
moment, tu pokazuję jakieś podstawy, tłumaczę te rzeczy i tak dalej i zaczynam pisać, zamiast właśnie wspomniany już wcześniej padding, to już PX coś, to mówię stop, piszesz CSS-y, musisz pisać padding, dwukropek, coś tam, nie? Więc tak, to na pewno wymaga trochę przestawienia mózgu i na początku wydaje się to kontrintuicyjne, no ale z czasem, no mówię, mój mózg jest tak skażony tym, że ja po prostu teraz odruchowo już to piszę jakby z głowy i dla mnie to jest najszybsze i jakby najbardziej logiczne, aczkolwiek no wiem, że nie też do wszystkiego, nie? Więc tutaj te wspomniane właśnie ciągi klas i tak dalej, no to jest po prostu specyfika tego podejścia. Nie jest to podejście idealne, ma swoje plusy i minusy, ale dla mnie ma cały czas i tak więcej plusów, nie? Biorąc pod uwagę to, jak właśnie możemy sobie przerzucać te rzeczy i to jest po prostu kompatybilne, nie? Ze sobą. Okej. No dobra, czy jeszcze jest jedna wada i to jest związana z performance, nie? Bo tak jak wspomniałeś, to ten Tailwind, znaczy ten skaner Tailwinda jest głupi, nie? Czyli jak właśnie wrzucić Mhm. gdzieś tam do tekstu, tam nie wiem, PX4 czy coś takiego, no to on ci po prostu skazuje je wrzuci, nie? No ale to Mhm. niekoniecznie znaczy, że tam był ten token PX4, nie? On mógł być równie dobrze w translacji, na przykład, nie? Jakiejś. No i teraz... Jeśli skanujesz translację, bo też możesz zdefiniować, które pliki mają być skanowane. On nie skanuje całego katalogu, tylko skanuje w tym momencie, jeszcze w tej wersji aktualnej, skanuje po prostu to, co mu zdefiniujesz. Masz w konfigu taką własność jak content i możesz po prostu wskazać, wiesz, tam tylko te komponenty. Nie skanuj node modules na przykład, bo to może być tego w cholerę więcej, nie? Tak, no ale jeżeli masz w kluczu, załóżmy, w kluczu translację, tak, albo w aplikacji po prostu tekst, który ci zawiera PX4, bo nie wiem, Mhm. albo to jest jakaś zmienna demonowa, tak, no to on ci to wrzuci, to, nie? No znaczy, zawsze może być To przypadek, ekstremalny przypadek moim zdaniem trochę, nie? Że i tak jakby... i nie, wiesz co, bo ja czytałem ten artykuł, gdzie Gostek właśnie Mhm. opisywał to, że u nich się drastycznie po prostu zwiększył spad performance po prostu przez Tailwinda, przez to, że Okej. on też generował po prostu dużo nadmiarowych klas. Drugi problem jeszcze jakiś jest z tym związany, to jest konkatenacja, nie? Czyli nie możesz sobie teraz zrobić na przykład PX myślnik plus w sensie taki plus Mhm. 4, 8, nie? No bo Tak, no. on znowu, to jest taki dummy scanner, on Mhm. skanuje po prostu tokeny, nie? Tak. I on nie skanuje dynamicznych tokenów. Tak, dokładnie. Przez to działa Mm. z każdą technologią i dlatego jest spoko. Natomiast ten problem z wydajnością to mnie interesuje dość mocno i ja się nie spotkałem z takim problemem. Może to była jakaś starsza wersja, chętnie bym przeczytał też ten artykuł. Natomiast no, ja robiłem naprawdę bardzo duże projekty, bardzo skomplikowane selektory i nie miałem nigdy problemu z wydajnością. Typu mieliśmy 10 tysięcy elementów w dom, nie? Na stronie, Mhm. które były stylowane Tailwindem, nie było żadnego problemu. Plik ze stylami też nie był jakiś ogromny, nie był większy od czegokolwiek innego, co byśmy zrobili. Nawet jakbyś to Okej. robił w SAS-ach czy coś, to pewnie ten plik w SAS-ach byłby jeszcze większy. Tak naprawdę, bo w Tailwindzie jeśli raz użyjesz na stronie PX4, no to raz generuje ci PX4, nie? Nie ma czegoś takiego, że jak później masz przykładowo nawet jak definicję nie wiem, batonów, kontenerów, to ten padding już musisz 2 razy zdefiniować. Mhm. Więc ten plik będzie większy, tak naprawdę. Plus sama nazwa będzie No tak. dłuższa, nie? Więc tutaj te utility klasy są bardzo małe. Więc no, jestem ciekaw, co z tą wydajnością może być, nie? Wiesz co, ja muszę I mówię, poszukać. że ten przykład z tym, że to w kontencie gdzieś było, no to mówię, to też ekstremalny przypadek, no i trudno, no. Może tak być, ale to nie jest jakiś problem, bo projekty mają, podejrzewam, z czasem mają więcej nieużywanych klas CSS-owych niż Tailwind je wygeneruje, przez to, że nawet jakieś refaktory lecą i tak dalej, ktoś zapomni usunąć i później się okazuje, że nie, 50% CSS-ów jest nieużywane, nie? A są cały czas Mhm. ładowane na stronę, więc tak też może być. Wiesz co, już znalazłem Mm, ten artykuł, zaraz ci go podeślę. mhm. Jasne, no ale mówię, no to z mojego Mhm. doświadczenia ja nie miałem problemów nigdy z wydajnością, nie? Czasem Mhm. musiałem optymalizować klasy w tym takim najbardziej ekstremalnym przypadku, ale to była po prostu optymalizacja, którą i tak musiałbym zrobić, bo selektor był mm, przez te zagnieżdżenia i liczbę nodów, nie? E, No tam Gostek opisuje, że oni wrócili do sasów. dobra, to jest nawet świeże, okej, dobra, ciekawe, ciekawe. Zerknę sobie później może, co? Nie Nie, wiem, no czy teraz pewnie, chcemy bo to... ja mówię, też go jakiś czas temu czytałem, z tego co pamiętam, to oni opisywali
że tam był problem właśnie z chyba tymi nadmiarowymi tokenami. Aha, tam chyba dwie rzeczy były. Nadmiarowe tokeny i dwa, że kompilacja jakoś długo trwała tego Okej. wszystkiego. Możliwe, natomiast teraz, bo teraz jak działa Tailwind, nie jeszcze, Mhm. Tailwind jeszcze opiera się na zewnętrznych narzędziach w tym momencie. Mamy tam post CSS, mamy autoprefixery i tak dalej. Natomiast teraz pracują w wersji czwartej, która nie wiadomo jeszcze chyba kiedy wyjdzie, ale może już całkiem niedługo, będą mieli całkowicie nowy swój toolkit, nie będzie instalowania dodatkowych zależności, wszystko już będzie w jednej paczce. Wszystko piszą teraz w Raście, więc jest szybkie, będzie z 10 razy szybszy, nie? Tak mniej więcej od tego, Aha, okej. co mamy. Więc dużo fajnych nowości też tam wejdzie, takich. Oni słuchają też mocno użytkowników, nie? Więc to jest też fajne, Mhm. że ta społeczność tam działa i właśnie zrobili taki, jest blog post z marca, też możemy później link wrzucić w opisie, właśnie z planami na wersję czwartą, nie? Co tam będzie nowego. Będzie oczywiście kompatybilny z poprzednimi wersjami, ale dużo fajnych nowych feature'ków też wiedzie, Mhm. więc ten performance na pewno będzie się poprawiał, ale to też z tym buildowaniem to jest tak, że no, to nie żyje w runtime, nie? W żaden sposób. To Tak. co, czy ci się będzie buildować 5 sekund na CI-u gdzieś, czy 20, czy 300 milisekund, to Znaczy wiesz, potrafię sobie wyobrazić sytuację w naprawdę jakichś dużych projektach, gdzie masz jakieś mikrofrontendy, czy wiesz, systemy rozproszone, nie? Gdzie, nie wiem, 1000 osób pracuje nad tym, no i teraz zbudowanie, powiedzmy, no może trwać jeszcze, jak masz, nie wiem, różne wersje natywne, mobilne, desktopowe aplikacji. no tak, ale te klasy się powtarzają w pewnym momencie, bo to jest tak, że ten plik wynikowy, on na początku bardzo szybko rośnie, a później już jakby zatrzymuje się praktycznie w miejscu, bo nie wprowadzasz nowych rzeczy, nie? Nie, no tak, ale wiesz, znaczy w sensie na pipeline'ach, no nie wiem, czy to będzie aż taki istotny problem, znaczy może być, ale myślę, Mhm. że większy jest deweloperski, nie? Bo jeżeli załóżmy, byś teraz po każdej zmianie czekał minutę czasu na zbudowanie projektu, nie? No to praktycznie masz Mhm. położony development. No to tak, to zdecydowanie tak, ale mówię, ja w bardzo dużych projektach Tailwind nigdy nie był problemem. Dużo większy problem był czas budowania JS-ów w locie i hot Mhm, reload tego niż w stylach. Tym bardziej, mhm, że ten okej. deweloperski tryb Tailwinda trochę inaczej działa, bo może być tak, że nawet te dynamiczne importy ci zadziałają w trybie deweloperskim, natomiast już budujesz i nagle masz takie, co jest, nie? To był mój pierwszy, pamiętam, problem, który miałem z Tailwindem kilka lat temu, to było coś takiego, że właśnie, zrobiłem sobie, że tutaj zrobię sobie kolor i tutaj sobie wstawię zmienną i będzie spoko, nie? I w developmencie to działa, natomiast w tym zbuildowałem projekt, cała strona się wysypała, nie? Dosłownie już. Co jest? Później patrzę, to tak nie działa sprytnie. Trzeba gdzieś tam tę nazwę gdzieś zamieścić, albo zrobić po prostu listę, nie? Tokenów sobie i wtedy na bazie tej listy. To jest taki najprostszy sposób, to robisz sobie właśnie po prostu taki obiekt, który ma mm, te klucze jako właśnie na przykład te kolory i sobie w środku wrzucasz te klasy, które mają być, nie? I już. I Aha, bo wtedy to... całe nazwy masz już jakby są w pliku, więc on już to będzie mógł i możesz sobie wtedy dynamicznie zmieniać, nie? Jakby to jest jeden z ten, Okej, albo po prostu jest coś takiego w konfigu Tailwinda jako safe lista i tam możesz mhm, zdefiniować klasy, które zawsze mają być generowane, nawet jeśli nie ma ich w treści. okej. Więc to też rozwiązuje ten problem z tymi dynamicznymi, właśnie z łączeniem stringów i tak dalej, nie? Mm, No ale nie przewidzisz tego. I jeszcze jeden motyw, który zrobiłem w jednym projekcie, który po prostu by dane o kolorach przychodziły z bazy danych i żeby to zrobić w Tailwindzie, to po prostu wykorzystałem zmienną CSS-ową do tego. Zmienna Okej. CSS-owa przychodziła, znaczy była generowana z danych z backendu, a kolor to było po prostu kolor, myślnik, tam nawias kwadratowy i nazwa zmiennej, nie? I Mhm, wtedy w zależności co było pod tą zmienną, to już mogłem sobie ten okej. kolor zmienić. Więc tutaj jakby jest kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu. No jest to Mhm, faktycznie trochę obejście i może nie jest zawsze zbyt eleganckie, ale da się to zrobić, nie? Też tutaj bez mhm, jakiegoś mocnego odchodzenia od całej konwencji. Więc to jakby takie problemy występują jak najbardziej i to jest bardzo mhm. częsty problem z tym, że właśnie ludzie sobie mówią, tu sobie zrobię kolor, będzie fajnie. No nie. Musisz gdzieś ten kolor zawrzeć. Albo jest jeszcze taka sytuacja, że ten kolor gdzieś występuje już w projekcie i część z tych klas generowanych dynamicznie działa, a część nie. I wtedy jest takie, czemu na przykład z czerwonym mi działa, a z zielonym nie, nie? Bo czerwony jest już gdzie indziej wykorzystywany, a zielony jest pierwszy raz wykorzystany w projekcie w tym miejscu, nie? Więc to też jest Aha, takie okej.
Dobra, no tak jak no jeszcze nie korzystam na tyle długo z Tailwinda, nie? Bo mówię, dopiero drugi Mhm. tam powiedzmy projekt, więc Tak, też tak. No jeszcze to z jest tyloma właśnie. środkami się nie spotkałem. Tak, tak. Więc to jakby dużo jest takich trochę haków, powiedzmy. Mhm. E, No ale mówię, no ja robiłem bardzo skomplikowane projekty na Tailwindzie i nie spotkałem się z czymś, czego się tam po prostu nie dało zrobić, że powiedziałem, dobra, już więcej do tego Tailwinda nie wracam i chcę jakiś inny sposób sterowania. Dla mnie to jest jakby odciążenie mojej głowy z tego nazywania, skombinowania z jakimiś innymi technologiami, po prostu u mnie to działa, nie? I ja jestem bardzo jestem dużym zwolennikiem, jeśli chodzi o te technologie. Co pewnie słychać w No tym tak. podcaście. No spoko, czy wiesz, dobry kontrast, nie? Bo ja jestem, no mówię, teraz trochę taki, no na początku wydawało mi się spoko, ale teraz jestem sceptyczny, tylko Mhm. ja mam też inny kontekst biznesowy, nie? No ja patrzę na TTM, czyli Tak. time to market. No to oczywiście, to najczęściej bierz gotowe klocki i budujesz z gotowych klocków i tutaj ja Mhm. nie chcę się kłócić, bo nie ma sensu, bo to jest jakby Mhm. totalnie inny case. Ja pracuję w większości z customowymi designami, dlatego jakby korzystam z Tailwinda, Mhm. bo jest mi najszybciej i jakby mam tutaj często projekty, w których jest zmiksowany właśnie i React i właśnie jakieś widoki serwerowe totalnie, więc to mam dużą wygodę z tym, nie? Mhm. Też zespół zna Tailwinda, więc to też jest jakby duży No, plus, że już są z nim oswojeni, nie? a znasz właśnie coś jeszcze innego? Coś innego niż Tailwind? To nie wiem, działa lepiej, gorzej? Bootstrap, nie wiem, czy pamiętasz. Nie, Śmiechem, żartem, Bootstrap jeszcze jest w bardzo wielu projektach i on miał takie swoje 5 trochę minut. bardziej skomplikowane, to, że miał swoje 5 minut to jedno, bo tam wszyscy w pewnym momencie po prostu Bootstrap to był go-to też rozwiązanie na wszystko. Tylko tam też nie było, teraz już mają więcej tych utility class, z tego co kojarzę, natomiast wcześniej to po prostu był jakiś tam call, coś tam pisałeś, miałeś 3 kolumny, super, nie? Tam pod Mhm. spodem było trochę więcej własności niż jedna, no ale to też pozwoliło na szybkie budowanie rzeczy. On był bardziej taki komponentowy, nie? Tak, a w tym czasie, w którym on wyszedł, to było takie, wiesz, trzęsienie trochę ziemi, nie? Bo teraz wszystkie osoby, które siedziały na backendzie, ja w końcu mogę pisać CSS-y, nie? I w końcu rozumiem, co Tak, się tam tak. dzieje. Tak. Ja pamiętam, No. wtedy pracowałem w zespole, który był totalnie dotnetowy. Z kolei ja mam jakąś taką przypadłość, że ja zwykle pracuję z backendowcami. Ja no, miałem firmę frontendową typowo, to miałem taki epizod, ale w większości to dołączałem do zespołów jako jedyny frontendowiec w całym zespole, reszta to byli po prostu backendowcy. I widziałem różne reakcje na różne technologie. Natomiast z Bootstrapem było tak, że pamiętam, zrobiłem chłopakom takie mikroszkolenie któregoś popołudnia, że usiedliśmy, patrzcie, chcecie 3 kolumny, wpisujecie to. Wow, no. To było fajne, nie, ogólnie, to było bardzo Mhm. spoko, ale no, ja z Bootstrapem się za bardzo nie polubiłem. Nie ten. Pamiętam też, że był jakiś marketplace chyba z tymi teamami do niego, że tam ludzie po prostu Mhm. jakby na tym też kasy zarabiali fajnie, bo robili jakieś szablony właśnie na tym i customizowali. No już To szablon było był spoko, nie? Tak, Bootstrap compatible były jak rzeczy, już nie? masz cały szablon, to jest, no już no w sumie taki design system, co siada, nie? Mały. Tak, to jeszcze No, wtedy się design system był Bootstrap. Tak. tak, Dla ale wielu projektów. Piękne czasy. Śmieszne. Nie, tak ten. Dobra, nie będę dinozaurował. Ale jeśli chodzi o obecne czasy, to ja za bardzo, wiesz co, nie widzę za bardzo w tym momencie, dla mnie przynajmniej, jakieś alternatywy, Mhm. nie? Poza jakimś tam zwykłym, e, jeśli miałbym nie korzystać z tego, to bym pisał po prostu natywne CSS teraz, bo też bardzo dużo jakieś zagnieżdżenia, te rzeczy już są, więc z Sasa Mhm. bym raczej nie korzystał. Ale wcześniej Mhm. korzystałem dużo z SAS-ów i faktycznie tam te generatory można było sobie pisać, jakieś takie rzeczy, to było spoko, ale też komplikowało mocno projekt. Mhm. No tego właśnie jeszcze z czystymi CSS-ami jest taki problem, że jednak musisz śledzić po prostu, co jest wspierane w których przeglądarkach. Że w sensie, no generalnie musi podążać za standardami i zawsze mieć z tyłu głowy. Dobra, czy mój w jakich przeglądarkach mój klient będzie teraz, czy jakie Mhm. przeglądarki mamy wspierać u tego klienta, nie? I Dobra, tak takie i jest, takie. przez ostatnie kilka lat jest po prostu, moim zdaniem jest teraz raj, jeśli chodzi o pisanie tych rzeczy, poza Mhm. Safari, które jest nowym IE, to większość przeglądarek po prostu działa tak samo. I to jest coś, co 10 lat temu, 15 lat temu to była masakra, nie? Teraz Mhm. jest trochę parę takich małych quirków, które trzeba znać, ale poza tym to jest po prostu
to jest bajka, nie? Mhm. Tak, ale Więc jeżeli z tym, wiesz, co było chcesz kiedyś. stosować nowe rzeczy, nie, to wtedy zawsze musisz po prostu mieć z tyłu głowy, czy ty już jest wspierane Mhm. przez wszystkie przeglądarki, Tak. czy nie. Bo jeżeli Wchodzisz na mówimy, Kena wiesz, i use i tak, patrzysz, czy, tak. czy, czy, Mhm. No to tak samo jest z czystym JS-em, nie? no, No, także w JS-ie tak. masz te transpilary, nie, które ci, Mhm. czy polefile, nie, które ci dodadzą, więc zbytnio o tym nie musisz myśleć. No tutaj, no niestety, jakbyś chciał klepać czyste JS-y, to trzeba, nie, bo w JS-ach, no nie, no nie zrobisz w CSS-ie polefile do CSS-a. To Kiedyś są takie... były w ogóle takie, nie, znaczy inaczej, zrobisz w JS-ie, nie? Na przykład bo są Aha, okej. niektóre rzeczy, które, No tak. które, które możesz JavaScriptem nadrabiać i jakieś obliczenia, których CSS nie robi, to są takie rzeczy. I kiedyś były pliki HTC chyba, z tego co pamiętam, teraz dinozauruję już teraz na maksa, żeby było przezroczyste PNG w IE6, to trzeba było dodać plik w CSS-ach, który był rozszerzeniem do samego IE. No dobra, tego to już nie kojarzę. Że To ja z pamiętam, IE6... że miałem takie jazdy, nie, tam, żeby właśnie przezroczystość w PNG działała, bo inaczej była czarna, nie, po prostu wrzucałeś przezroczyste PNG, te PNG z przezroczystością, Mhm. to tam, gdzie była przezroczystość, to było czarne, dodawałeś ten magiczny pliczek, czy tam jakąś regułę do tego CSS-a i nagle Mhm. No, przezroczystość. bardzo możliwe. Z IE6 pamiętam, to było tego jeszcze standardowo centrowanie diva za pomocą, Tak, tak, czy centrowanie po prostu elementu na stronie za pomocą divów, nie? I tego position absolute i tak dalej, nie? tak, kalkulowanie, Tak. minusowe marginesy, minusowe transformy, później tak. To już Mhm. nie, to już te czasy minęły. Teraz jakby fajnie wszystko się rozwija w ogóle, jakby jestem, Mhm. cieszę się, że tak się dzieje, bo przez te tyle lat, co robię te rzeczy, to po prostu jakbym się zatrzymał właśnie tak, nie wiem, z 10-15 lat temu, to teraz bym nic nie potrafił zrobić, nie? W tych nowych Mhm. rzeczach. Jakby tutaj No, trzeba cały ale czas to dobrze. nadążać, nie? Ale dobrze, To bo nie jest trzeba, wiesz, nie trzeba w tym 5 lat siedzieć i znać haków na... dokładnie. Bo w tej przeglądarce to musisz zrobić coś Tak, takiego, tak. Ta wiedza ale... jest teraz totalnie bezużyteczna, To, nie? Ja się tak, czasami tak, śmieję, no. że jeśli osoba, która teraz wchodzi na rynek pracy, może z jakiegoś tematu wiedzieć dużo więcej ode mnie, bo na przykład się tego uczyła albo jakby miała z tym od razu styczność, a ja nie wiem, siedzę w jakimś starym projekcie, który po prostu tego nie ma i nigdy nie będzie mieć, nie? I Mhm. nagle jest takie coś, że ta konkurencyjność trochę inaczej zaczyna działać, bo nagle, wiesz, masz takie, mówisz właśnie jakieś tam, nie wiem, CSS in JS, CSS Modules, na przykład, okej, wiem co to jest, ale ja tego produkcyjnie nigdy nie używałem, nie? Jestem w stanie Mhm. tego się nauczyć tam w kilka dni i używać, ale nie będę na tym poziomie, na przykład, która osoba nie wiem, jakaś osoba juniorska, która dołączyła do zespołu i ma, jest to w Brak projekcie i czasu, robi to no. już miesiąc, nie? Mhm. I na przykład to może wiedzieć dużo więcej ode mnie, nie? Mhm. Przez to, że No jakby tak. właśnie, że to na to trafiła, nie? To jest, i to jest też super, nie? Bo Mhm. jakby wymaga też jakby całego trwającego cały czas rozwoju, to chciałem powiedzieć. O. Mhm. Mhm. No, wiesz co, bo tak zobaczyliśmy trochę z tematu. Jeszcze bym może przeciągnął temat, bo to wspomniałem wcześniej, że teraz będzie wychodziła nowa wersja Tailwinda. Mhm. Czy śledzisz, co tam jeszcze będzie? Bo tak, wspomniałeś o tym Performance Improve. Czy Tak. co oni tam jeszcze planują dodać? Całą narzędziówkę właśnie zrobili swoją, to się też nazywa Lightning CSS, z tego co pamiętam. Więc tak, samo generowanie będzie szybsze, nie będzie trzeba, tak jak teraz wspominałem, o tym definiowaniu kontentu w configu i ogólnie Mhm. cały ten plik z configiem, który jest sercem teraz projektów terminowych, czyli ten termin config.js, chcą przejść bardziej, żeby to było mniej JS-owe, a bardziej CSS-owe. To znaczy, jeśli teraz definiujemy sobie team w tym pliku termin config.js, to teraz będziemy to robić zmiennymi CSS-owymi. To kompatybilność Aha, zostanie, okej. natomiast będziesz mógł sobie zrobić taką regułę add team i tam będziesz mógł sobie zmienne CSS-owe definiować. Te zmienne, wszystkie zmienne CSS-owe będą domyślnie dostępne globalnie, więc jeśli masz jakieś inne komponenty, które chcą korzystać ze zmiennych terminowych, to nie trzeba ich, teraz trzeba było to jakoś tam importować, wystawiać na świat te zmienne, żeby to działało. Teraz już nie będzie trzeba tego robić, więc jakieś tam zewnętrzne narzędzie jakby na spokojnie będzie można sobie te kolory czy jakieś inne zmienne związane z odległościami i tak dalej korzystać. No i ten performance to właśnie jest demo chyba z zeszłego roku jeszcze tego performance'u, że właśnie na tym demo to akurat tam ten Adam twórca schodził z 400 iluś milisekund do 100 iluś i jakby było bardzo Okej. stabilne.
Mhm. W tym, poprzednia wersja, czyli ta aktualna, właśnie skakała 430, 450, 470, a jak przełączył na nową, to było cały czas 136 i się śmiał, że tam po prostu konsol loga wrzucił, który zwraca tylko to, ale za którymś razem było 130 chyba 7, nie? I było jednak nie. No, ale było dużo bardziej stabilnie. Ogólnie można sobie to zainstalować już i się pobawić. To jest wersja Małpa Next, jak sobie zainstalujecie. Nie Okej. ma tych zależności, jeśli chodzi właśnie o te autoprefixery, post CSS-y, nie trzeba już tego instalować. To wszystko będzie w jednej paczce, oni zrobili po prostu swoją narzędziówkę do tego. Mm, Fajne takie już, Ale to takie po to, typowo żeby Tailwindu. przyspieszyć? Po to, Tak, żeby tak, tak. przyspieszyć to? I Okej. żeby to było jakby jedno narzędzie, nie? Żeby nie było zależności, żeby oni mogli tam jakby sobie sami to robić, bo jakby opierając się na tych zewnętrznych im, tak jak właśnie zresztą mówię, że to spowalnia, nie? Mhm. Mm, A I nie takie będzie typowo jakichś tailwindowe konfliktów? rzeczy. W pełni kompatybilny sprzęt wstecznie, jeśli chodzi o to, Aha, chcesz dobra, zapytać. super, bo ja Bardzo pamiętam... mocno nad tym pracują, żeby to właśnie bardzo dużo, w tym blogpoście też jest właśnie napisane, że bardzo dużo czasu spędzili na tym, żeby to było w pełni kompatybilne wstecznie. Żeby nie było żadnych Okej, breaking changes, no że to możesz sobie super, po prostu... bo Tak, pamiętam, migrowaliśmy kiedyś z mój 4 na 5, nie? I oni tam zrobili masę breaking changes i ja pierdzielę, miesiąc czasu migrowaliśmy w tak. półtora-rocznym projekcie, nie? To jest jakaś No, masakra. tak. No i to jest I właśnie, teraz... to jest minus właśnie tych wszystkich gotowców, nie? Że właśnie jak wychodzi, my na przykład tego Anta, w którego wspominałem Mhm. wcześniej, nie możemy zaktualizować, nie? Ogólnie. Bo to by Aha, tyle okej. kosztowało, że to masakra, po prostu go Ale wycinamy widzisz, teraz, nie? czy wiesz To, co, bo to nie jest, znaczy, no dobra, to jest temat powiedzmy na pewno na jakieś tam osobną rozmowę, nie, bo uważam, że to nie jest problem sam w sobie powiedzmy technologii, nie, tylko podejście doświadczenia twórców, nie, bo zobacz sobie na Angulara 2 na przykład, nie, czy jak wygląda Angular 1, jak wygląda mhm. Angular 2, jak na przykład React, nie, i Angular 2 od początku, w sensie to odpalasz jedną To komendę był i ci totalnie inny praktycznie... projekt. Tak, tak. I ci praktycznie No, migruje cały projekt, nie? No, tylko, że oni mieli 15 lat doświadczenia z budowania frameworka, nie? No i to naprawdę widać, nie? To po prostu odpalasz jedną komendę i to magicznie działa, nie? Nie wiem, React w pewnym momencie przeszedł na technologię, nie? Okej, społeczność po prostu... To powiedzmy też chciała, ale no, można z drugiej strony powiedzieć, że w takim razie nie przemyśleli API w takim razie, nie? I mogli już od początku po prostu pomyśleć o API funkcyjnym, na przykład, nie? W których chcieli to iść, no i wiesz, i masz teraz, jeżeli masz stary jakiś projekt, no to nie masz jednej magicznej komendy, która ci to zmigruje, nie? I mhm. wiesz, jeżeli pewnie mieli gdzieś tam z 20 lat doświadczenia w frameworkach, może by to przewidzieli na początku. I wydaje mi się, że to jest taki bardzo częsty case po prostu z osobami, które tworzą biblioteki, że zaczną na początku, stworzę sobie bibliotekę, się przy okazji pouczę i rozwiążę jakiś tam problem, później ta biblioteka nagle się wstrzela i jest popularna, no i później jest problem, bo jak rozwijać to bibliotekę i w pewnym momencie stwierdza, że no dobra, w sumie to co jest, to jest słabe, to jest do kosza, musimy je od nowa przepisać, no i nie masz zaczynać Tak, a 5000 kompatybilności. projektów już z tego korzysta i nagle No, zostają, wiesz, z ręką w nocniku, dokładnie. bo tu fajne nowe featurey, chętnie byśmy z tego skorzystali, rozwiązują nasze problemy, ale nie możemy tego przypisać, nie? No dokładnie, No, no i wiesz, ale czy to, że nie możesz używać feature'ów nowych, to nie jest jeszcze taki duży problem. Nie gorzej jak masz jakieś security na przykład, nie? I wiesz, no wsparcie teraz. W DJ systemach może nie jest to aż tak duży problem, chociaż podejrzewam, że jak masz tam JS-y, to też mogą być jakieś tam przypadki, nie? No ale właśnie, masz security issue, no i kurwa, co możesz zrobić, nie? Masz, nie wiem, spędzić mhm. kilka miesięcy na migracji, Tak. jesteś No, w kropce dlatego wtedy. właśnie, to zanim weszliśmy na antenę, właśnie też się śmiałem, że jestem trochę hejterem teraz przez podejście w mojej obecnej firmie, gdzie właśnie chłopaki mocno się śmieją trochę z tego javascriptowego ekosystemu, gdzie żeby tam jedną rzecz zrobić, musisz zainstalować 500 megabajtów paczek, które są niewiadomego pochodzenia i później masz problem z aktualizacją tego. No, więc to jest jednak ten minus, no ja mówię, teraz aktualnie bardzo mocno skupiam się na sterowaniu i JavaScriptach właśnie w tym Hotwire, stimulusowe kontrolery. Tam jest to bardzo oszczędne, jeśli chodzi o paczki, chociaż oczywiście też można wszystko instalować, ale tam jest trochę inne podejście, nie? Właśnie takie oszczędne. Jeszcze tak sobie teraz przypomniałem, że jeśli chodzi o takie
w jednym projekcie mamy headless UI jeszcze połączony z Tailwindem i to też jest spoko, bo wtedy ta część, o której też wspominałeś, że tam właśnie mamy jakieś pisanie komponentów, jakichś zachowań, to jest rozwiązane przez ten headless UI, a sterujemy sobie to Tailwindem już wtedy jakby Tak, customowo. tylko że właśnie Headless UI też jest taki bardzo ubogi, nie? Oni tam mają, nie Tak, wiem, tak, tak, 10-15 komponentów, może 20, nie pamiętam dokładnie, Może ale tak. jestem, I nie jest mam jeszcze tego jeden dużo. projekt teraz. Z kolei bawiłem się chwilę React Native i tam był port tego projektu ze świata JavaScriptowego do React Native. To się nazywa Shad.dn, coś takiego. Aha, kojarzę. I to też jest takie Wiem, to bardzo, jest bardzo spoko, to przyjazne w jest spoko. sterowaniu. Tak, tylko minus tego jest taki, że to nie jest Material UI. Nie? Znaczy No, przynajmniej to stricte w moim kontekście, nie? Gdzie kwestia my, tego właśnie. tak, Mhm. gdzie my bazujemy na bardzo dużo po prostu nasi designerzy, nie? Bo teraz jeżeli masz design zrobiony, no to ci designer nie będzie przerabiał całego designu, bo nie wiem, bo nie masz biblioteki po prostu do tego, nie? No, no To pewnie, to, raczej, to, to, no, to, to wybierzesz już jest coś kwestia innego. doboru tej technologii Technologii. na początku, nie? Tak, Więc tak. tak. Ale jak No ktoś ma ale świeży projekt, faktycznie. to chce, Mhm. to chce jakby, dostajesz customowy design i to dostosowanie takiego MIUI-a czy jakiegoś innego gotowego Anta pod ten design jest dużo trudniejsze i pewnie Mhm. wymaga dużo jakiegoś tym hakowania niż wzięcie właśnie jakiegoś takiego headlessowego UI-a z Tailwindem i pisanie customowych stylów, nie? Masz też większą Mhm. kontrolę nad tym. No ale coś za coś, no zawsze jest Mhm. gdzieś trzeba postawić No tak. kropkę i wejść, dobra, robimy tak, a nie szukać w No, nieskończoność. no tak, no, znaczy, no nie ma idealnych rozwiązań, nie? W każdym będą jakby minusy, jakby plusy i minusy po prostu, nie? No i trzeba po prostu coś wybrać, nie? Coś, co będzie miało jakby tych plusów więcej niż minusów. Tak, no później się zabetonujesz w projekcie z jedną technologią i musisz z tym żyć, no. Mhm. No, tak. No, ja pamiętam, że tego kiedyś wybrałem Formika, bo jeszcze Mhm, kilka lat wcześniej miałem dobre z tym doświadczenia i później się okazało, że mieliśmy problem performance'owy z tym Formikiem, nie? I tak wchodzę, wtedy dopiero przyjrzałem sobie do tego kod Formika, się okazało, że to ma około gdzieś tam, nie wiem, 500 linii kodu, wszedłem na stronę issuesów, ponad 600 issuesów otwartych. no, więc tak. Tak to się kończy później. No niestety, znaczy uczysz się na błędach, nie? No Znaczy, tak, no, no na to... szczęście tam zmigrowaliśmy sobie w miarę szybko do tego, do Hook Forma, bo nie mieliśmy jakieś tam dużo Mhm, tych formularzy, no ale już no trzeba przecież po prostu najpierw sobie, wiesz, przejrzeć, się zastanowić po prostu, co będzie jakby potrzebne, nie? To ostatnio też z Tomkiem Docinem miałem ten mhm. odcinek i też właśnie o tym rozmawialiśmy, że wiesz, że póki nie musisz wybrać czegoś, no to możesz pójść nawet, nie wiem, gdzieś tam z jakimiś natywnymi rzeczami, a dopiero, znaczy, są decyzje, które musisz podjąć od razu, jak na przykład, nie wiem, wybór frameworka, wybór design systemu bardzo często też, no bo Mhm. jeżeli potrzebujesz design system, no to musisz przynajmniej podjąć decyzję, czy ty chcesz mieć własny, czy jakiś gotowy, jak gotowy, to jaki, nie? Więc Mhm. takie są decyzje, które musisz podjąć, ale są decyzje, które możesz podjąć później, na przykład, nie wiem, biblioteka do wyboru stanu, czy w sensie nie musisz już od razu decydować, czy na przykład stan będzie centralizowany, czy nie w projekcie. Możesz na razie pójść w niecentralizowane, dopiero później, jeżeli będziesz miał taką potrzebę, to zrobić scentralizowany, nie? Na przykład w tą stronę jest łatwiej. No No, to taki to off-top. tak. Off-top Mhm. JavaScriptowy. Mhm. Tak, jeśli chodzi o Dokładnie. sterowanie, to na szczęście mamy jeden język tylko do sterowania aktualnie, więc to CSS od zawsze. Ma różne tylko warianty, jeśli chodzi o opakowanie go, a koniec końców i tak dostajesz później dostajesz na koniec tylko listę własności, którą interpretuje przeglądarka i nie ma tam żadnych Tak. kosmosów, Może nie? zrobię kiedyś TSS, jakiś, nie wiem, typed CSS. Tak, tak. To jest, nie wiem, nie sądzę, ale kto wie. No teraz No. też fajne to wyzwanie jest, też właśnie wspominałem z tym natywnymi jawkami, nie? Żeby to jakoś pożenić ze sobą Mhm. wszystko. I są na przykład porty, Native UI to się nazywa chyba, albo coś teraz przekręciłem. A w każdym razie jest port Tailwinda właśnie do React Native, gdzie możesz Aha, pisać okej. te klasy
i one w miarę działają. To nie jest 1:1, no bo tam wiadomo, to sterowanie trochę No, inaczej działa w natywnych środowiskach, ale działa, nie? No i dzięki temu jakby byłem w stanie bardzo szybko apkę na przykład wydizajnować mobilną, nie? Właśnie dzięki temu, że to był ten port, więc... Ale no nie działało to jakoś idealnie. Tam też dużo było zarzutów właśnie w Issuesach dotyczących performance'u. Że tam jest jakiś dodatkowy narzut przez to, że możesz sobie fajnie pisać te klasy, to coś tam, jakaś jeszcze dodatkowa warstwa gdzieś wchodzi, więc do jakichś bardziej skomplikowanych rzeczy i tak trzeba byłoby pewnie czegoś innego użyć. Ale do szybkiego prototypowania to było super. Mhm. Mobilny to osobny trochę temat, nie? Bo tam no faktycznie są różnice w ogóle w renderowaniu, masz te WebView, masz natywne po prostu Mhm. te kontrolki Tak, i tak. dużo bardziej jakby skomplikowane. No, w świecie jakby weba, czy w sensie no nie mobilek, tylko są powiedzmy takie przeglądarki, czy tam nawet nie wiem, aplikacji odpalania za pomocą Elektrona, czy do tego, no to jest sprawa w miarę prosta, nie? Po prostu patrzysz, czy do której przeglądarki masz wsparcie, czego możesz używać i po prostu sobie używasz. I jak sprawdzisz 3 przeglądarki, to raczej powinien, tam nie wiem, te trzy powiedzmy, jedno, które używasz, i dwie najbardziej problematyczne i w teorii powinno ci gdzieś tam działać, nie? Jeszcze z 2 systemy. No, a w mobilkach, no, to jest o wiele bardziej skomplikowane. Tak. Musiałem kupić najtańszy telefon z Androidem kupiłem, żeby testować w jakby najtrudniejszym możliwym środowisku, nie? Performance. I działał, więc spoko, nie? Ale tak, no to Mhm. już testowanie na symulatorach to nie było to samo, co testowanie. To była taka największa różnica, że nie wiem, na kompie możesz sobie tam odpalić wiesz, viewporty testować w 30 giga miarę, to RAMu. będzie działać, będzie spoko. Natomiast symulator mobilki na kompie, a odpalona apka na telefonie to były dwie różne rzeczy, nie? Nawet jeśli chodzi o ten Apple'owski z Xcode'a, nie? Symulator. To apka zupełnie Okej. inaczej jest chyba już zbuildowana niż ta, którą miałem na Mhm. symulatorze. Nie? Co się dzieje? To było takie śmieszne. Okej. No ja no mobilkę za dużo nie robiłem, to kurde to też no zbytnio nie wypowiem. Ale dobra, to co, może byśmy jeszcze sobie jakieś krótkie podsumowanie zrobili? Czy nie wiem, czy chcesz jeszcze coś poruszyć nie wiem, z kwestii Tailwinda? Tailwind jest super, polecam. To jedno, ale nie jest do wszystkiego. Czyli jakby to Mhm. myślę, że taką główną myślą, którą można wyciągnąć z tego odcinka jest to, że Tailwind jest bardzo przyjazny, jeśli chodzi o samo pisanie stylów, tak jakby mamy pisać coś customowego. To się nadaje do tego bardzo fajnie, przez to, że właśnie widzimy od razu, jak ten element będzie wyglądać, kiedy już się trochę obędziemy z tymi nazwami klas, to bez odpalania nawet komponentu jesteśmy w stanie stwierdzić, jak będzie wyglądać. Te problemy z powtarzalnością są do rozwiązania, trzeba tylko też to po prostu pewne konwencje pisania tych klas przyjąć. Jest szybki, można go przenosić między projektami bardzo łatwo, nie trzeba nic żadnych dodatkowych wtedy martwić się jakieś dodatkowe zależności poza tymi oczywiście terminowymi. Jeśli chcemy mieć kilka projektów, które wyglądają bardzo podobnie, to możemy ten konfig sobie po prostu skopiować, ewentualnie podmienić kilka kolorów i to fajnie działa. No i co? No jakby ja bardzo polecam, nawet jeśli nie próbowaliście, to zrobić sobie po prostu jakiś mały projekt z Tailwindem, czy wejść na stronę playtailwindcss.com. Jest taki playground tailwindowy, gdzie można się po prostu pobawić Tailwindem w przeglądarce. Bez żadnego instalowania zobaczyć, jakie pliki są tam wypluwane, jak to wygląda i jak to się pisze. To jest jakby takie też fajne. To bardzo duży plus Tailwinda, o którym jeszcze nie powiedziałem wcześniej, to właśnie, że jest ta strona i czasami backendowcy mnie proszą, wysyłają mi zrzut nawet, nie, że potrzebujemy takiej i takiej listy i ja bez dostępu do tego projektu, totalnie nie muszę instalować żadnego kodu, robię im na tym Playtailwind taki właśnie mockup z tymi danymi, które widzę, z kolorami i tak dalej, z tym wszystkim, co jest i oni sobie to po prostu kopiują do projektu. Ja im wysyłam tylko jeden link. To jest też super, że właśnie można zrobić to w ten sposób, bez instalowania masy zależności, żeby cokolwiek odpalić, bo to jest tylko ta warstwa wizualna, nie? Jakby nie zapominajmy, że Tailwind nie jest żadnym systemem komponentów, nie jest design systemem, to jest po prostu inny sposób pisania stylów. I to taka główna myśl, o której warto pamiętać. No i Mhm. gorąco polecam. Tak, no to ja bym do tego dodał, znaczy tak, to zgadzam się, że już no timing nie jest do wszystkiego, ale dalej powiedzmy jestem trochę do tego sceptyczny. Wydaje mi się, że w naszym środowisku po prostu
jednak sprawdza się po prostu inne technologie. No i taka myśl ode mnie na koniec, że żeby po prostu być świadomym tego, że właśnie Tailwind nie jest powiedzmy jakimś tam design systemem. Jak chce się użyć jakichś design systemów, no to trzeba zrobić research, bo ten defaultowo od Tailwinda jest po prostu, ale jest płatny. Są jakieś tam powiedzmy darmowe, ale z kolei one na przykład nie wspierają Material UI, nie? Więc trzeba być po prostu przede wszystkim tego świadomym, że zaimplementowanie powiedzmy takiej pełnej funkcjonalności zajmie sporo czasu, nie? No i będą projekty, w których to będzie ok, bo chcemy mieć na przykład customowy design system, tylko po prostu trzeba być świadomym. No i drugi taki aspekt, że Tailwind jest dobry do prostych rzeczy, wydaje mi się, że... Nie zgadzam jeżeli się. w takim kontekście, że wydaje mi się, że szybciej się zrobi bardziej zaawansowane rzeczy w CSS-ie niż w Tailwindzie, nie? Czy w sensie i ten kod będzie czytelniejszy. Ale to jest takie moje subiektywne po prostu odczucie, nie? Bo Okej. w tych, wiesz, w nawiasach po prostu robienie jakichś tak prefiksów i tak dalej, no ja... Prefiksy tak, to też kwestia przygotowania designu. Tu też jest rzecz, której nie poruszyliśmy, to jest współpraca między designerami a programistami, nie? Bo tutaj w momencie, kiedy ja wchodzę na projekt i ktoś designuje, no to ja tej osobie wysyłam po prostu link do dokumentacji Tailwinda, mówię, używamy takich odstępów, tu masz listę kolorów, możemy je skustomizować, ale potrzebuję tej listy z odcieniami i tak dalej. I wtedy, jeśli taki design powstaje w oparciu o te reguły, które już są, to jest super, bo wtedy w ogóle jest jeszcze szybciej, nie? Ale te tak. reguły też można dostosować pod projekt, nie? Jeśli masz design system, który ma określone jakieś tam tabele rozmiarów, kolorów i tak dalej, to wszystko szybko rzucasz w Tailwinda i to działa, więc to nie jest problem. Tak, no czy to osobny temat, powiedzmy właśnie współpraca z designerami, bo to Tak. jest ciężki temat po prostu ich edukowania, no na przykład, że nie rób odstępu 7 pikseli, nie, zrób 8. Tak, dokładnie. Użyj tokena, a nie wartości powiedzmy z tych statycznych, nie? Mhm. To jest ciężkie, tak w dużym skrócie. Tak. No. Ale z tym, że to jest tylko do prostych rzeczy, się totalnie nie zgadzam, ale to moje zdanie. Nie? Jakby ja robiłem naprawdę kosmiczne projekty w tym samym Tailwindzie, nie trzeba używać tych kwadratowych nawiasów, to jest kwestia tego, żeby ten design system też był dobrze zrobiony. Wtedy tych kwadratowych nawiasów nie używasz tak naprawdę, używasz ich bardzo, bardzo rzadko, bo te wartości, które są, to są po prostu w konfigu, nie? Tak, dobra, to się może wybrzmiało. Chodziło mi o to, że łatwiej jest zrobić proste rzeczy w tej windzie niż w CSS-ach, ale ciężej jest skomplikowane niż... W CSS-ie będzie łatwiej zrobić skomplikowane rzeczy niż w Tailwindzie i kod będzie czytelniejszy. No ale to mówię, moje subiektywne po prostu uczucie Okej. w tym kontekście. No i to chyba tyle, nie? Możemy się, że tym skończyć. Jeżeli macie jakieś pytania, jak chcielibyście, nie wiem, coś od nas usłyszeć więcej o Tailwindzie czy o czymkolwiek, no to śmiało pytajcie, chętnie odpowiemy. Podlinkujemy też, wrzucę te linki później, zarówno Komplet linków do tego, będzie, tak, też podeślę. na koniec, żebyście mogli się też z tą dodatkową lekturą zapoznać. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dzięki bardzo, do zobaczenia, hej.